Serwus moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ja jestem Max i przedstawiam Wam głównego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli mój nowy gravel, którym będę się ścigał w 2025 roku. Przed Państwem Factor Ostro Gravel. Zapraszam na odcinek. Z uwagi na to, że ostatnimi czasy na gravelu w zasadzie głównie się ścigam, no to chciałem, żeby ten kolejny mój gravel był stricte ścigancki. No i taki właśnie jest Factor Ostro Gravel. Moja pierwsza styczność z tym rowerem to jest objazd trasy w Skawinie w 2023 roku. Wówczas na wypożyczonym rowerze objeżdżał tę trasę Kuba. Miał kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń na jego temat. Natomiast ja wtedy szukałem roweru trochę bardziej uniwersalnego, więc dlatego wybór padł na rondziaka. Natomiast teraz, z uwagi na to, że właśnie głównie wykorzystuję gravela do ścigania, no to chciałem taki sprzęt, który będzie trochę bardziej właśnie premiował mnie w tych sytuacjach, w których go będę wykorzystywał. Ten rower niezwykle mi się podobał. Szukałem też roweru, który będzie stosunkowo lekki. Lubię lekkie rowery, sam ciągle walczę z wagą, czy to w szosie, czy z samym sobą i staram się też wybierać po prostu konstrukcje lekkie. No i tutaj rama według producenta waży 900 gramów. Więc jest to jedna z lżejszych propozycji na rynku. Oczywiście są lżejsze, nawet Factor posiada przecież LS-a, który ma ramę lżejszą katalogowo około 50 gramów. Dlaczego więc wybór padł na Ostro Gravela? Wybór ten jest spowodowany przede wszystkim pojemnością opon. Ja przywykłem do jazdy na oponach w rozmiarze 45 mm, natomiast LS mieści tylko 40. Ja wiem, że to jest trochę wyżej niż taki racingowy, gravelowy standard, no ale cóż, po prostu przyzwyczaiłem się do tych 45 i bardzo one mi leżą, więc jakby wybór kolejnej ramy był też tym podyktowany, nie chciałem się ograniczać tylko do mniejszych rozmiarów opon. Chciałem, żeby ten rower również pomieścił opony, do których jestem przyzwyczajony. Głównym elementem, który się rzuca w oczy jakby w charakterystyce tej ramy, to jest aerodynamika i ten rower naprawdę jest świetnie dopracowany pod tym kątem. Świadczą o tym takie elementy jak ta wyprofilowana główka ramy, która bardzo fajnie, płynnie przechodzi w bardzo masywny widelec. Mega podoba mi się to podcięcie w dolnej rurze, które idealnie jakby licuje nam z linią widelca. Sam widelec zaś jest bardzo taki masywny, bardzo opływowy. Wydaje się, że zmieściłaby się tu znacznie większa opona niż deklarowana przez producenta. No i z tego co słyszałem, z tego co czytałem, to właśnie te szerokie widelce w tunelach aerodynamicznych po prostu dają lepsze wyniki, lepsze parametry, więc przypuszczam, że tutaj ta konstrukcja jest właśnie tym spowodowana. Mamy tutaj także bardzo masywny środek supportu. To miejsce jest tutaj naprawdę mega konkretne. Wydaje się, że to jest taki bardzo sztywny element i faktycznie on bardzo dobrze oddaje moc, którą się wkłada w korby. Kolejnym elementem świadczącym o dopracowaniu aerodynamicznym tego roweru jest obniżenie widełek tylnego trójkąta, tak aby one właśnie tutaj też fajnie przecinały to powietrze, które opływa rower. Kolejnym aerodynamicznym elementem jest także sztyca i to jest o tyle niespotykane, że głównie ze sztycami aerodynamicznymi spotykamy się w rowerach szosowych, w rowerach zawodniczych. Tutaj mamy sztycę aerodynamiczną także w gravelu. Tutaj wersja bez offsetu, więc też troszeczkę bliżej kokpitu siedzę i to też akurat w tym rowerze bardzo mi spasowało. Ta aerodynamiczna sztyca na pewno nie wpływa na poprawę komfortu w tym rowerze, ale umówmy się, komfort to nie jest to, na co zorientowany jest ten rower i ta rama. Producent przewidział tutaj możliwość instalacji tylko grup elektronicznych, dlatego żadne przewody tutaj nie wystają. Wszystko jest elegancko poukrywane, mamy tak zwany czysty blat. Factor daje możliwość zakupu albo samego framesetu, albo framesetu z kołami, albo gotowego roweru. Ja pierwotnie zakładałem, że będę chciał kupić tylko ramę i włożyć do niej swoje komponenty, natomiast udało mi się kupić cały gotowy rower w takiej konfiguracji, jak go tutaj widzicie. I ja o tej konfiguracji też słówko powiem, dlatego że możliwość przetestowania jej jakby troszeczkę poszerzyła mi horyzonty, jeżeli chodzi o zachowanie tych komponentów stricte gravelowych w rowerze. Mamy tutaj napęd SRAMa Force
Explorer AXS w konfiguracji 1:12 z tarczą z przodu na korbie 44, no i kasetą 1044. To jest ten wariant D1, czyli poprzednia wersja tego napędu Force'a. Mamy tutaj te charakterystyczne klamki, jeszcze nieco bardziej masywne i nieco większe niż te z nowej linii. I ja nie ukrywam, że nie jestem jakimś szczególnym miłośnikiem tego typu rozwiązań. Sam mam dosyć małe dłonie, więc wydawało mi się, że te klamki będą po prostu zbyt toporne, zbyt duże. Natomiast o dziwo, w tym momencie roku, w jakim jesteśmy, czyli taki powiedzmy późno jesienno-zimowy klimat w Polsce, wiadomo, że jeździ się w rękawicach. Ja jeżdżę w dosyć grubych rękawicach, dlatego że dłonie bardzo szybko mi marzną i te klamki w tym momencie są nawet atutem, no bo po prostu mam się za co zaprzeć i ten chwyt jest znacznie pewniejszy, więc to akurat sobie w tym momencie chwalę, choć tak jak mówię, nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem ich designu. To, że mamy tutaj starego Force'a powoduje, że w korbie jest pomiar mocy dwustronny. W tych nowych korbach zdaje się, że mamy do dyspozycji tylko jednostronny pomiar mocy. No i stary design, powiedzmy przerzutki. Tutaj te elementy samą elektroniką chyba się nie różnią. Troszeczkę został zmieniony design zacisków, przerzutki. No i główna jakby zmiana no to te klamki. Ja dotychczas nie korzystałem z napędów SRAM-a w takiej konfiguracji 1 i muszę przyznać, że jestem mega pozytywnie zaskoczony pracą tego napędu. Przede wszystkim nie ma tutaj mowy, a uwierzcie mi, wypróbowałem go na niezłych wertepach, nie ma tutaj mowy o żadnym spadaniu łańcucha, jakichś problemach z pracą tego napędu. Uważam, że w porównaniu do GRX-a, na którym jeździłem, no to ten napęd zjada GRX-a absolutnie na śniadanie, wciąga go nosem i po prostu wypluwa. Mega dobrze skonfigurowany naciąg przerzutki, ta sprężyna jest po prostu świetna, jest wyregulowana tak jak być powinna i tutaj nie ma mowy o tym, żeby Was cokolwiek zaskoczyło. A naprawdę przetestowałem go w takich warunkach super hardkorowych, w dużym błocie i naprawdę nie miałem żadnych problemów z obsługą tego napędu. Oczywiście z uwagi na to, że jest to napęd 1 no to posiada pewne ograniczenia charakterystyczne dla napędów tego typu. Ja pewnie będę chciał tutaj coś pokombinować, no ale o tym opowiem Wam pewnie w kolejnych odcinkach. Słówko odnośnie hamulcy, bo to jest też kolejne duże zaskoczenie dla mnie. Wstawiałem tutaj 3 randomowe komplety kół, oczywiście oprócz tych, które były seryjnie, do których zaraz przejdę. I w żadnym nie musiałem poprawiać ustawienia hamulców, nie musiałem ich regulować, co w Shimano w zasadzie co komplet kół, no to jakaś regulacja była konieczna, bo ocierało tutaj. Naprawdę byłem zdumiony, jak zakładałem kolejny zestaw kół i to wszystko grało bez żadnego poprawiania, więc super bonus, zwłaszcza w tym kontekście, że ja bardzo często rotuję kołami, no to akurat mega fajnie się spisuje. Kolejna sprawa, no to cockpit. Cockpit jest absolutnie genialny, tutaj w rozmiarze 40×9. To jest rozmiar 52 ramy. Ja mam 172 cm wzrostu. Udało się to tak zrobić, że rower mi siadł idealnie w zasadzie od pierwszej przymiarki. Jeżeli chodzi o górny chwyt, to myślę, że to jest najwygodniejszy cockpit ever, z jakim miałem do czynienia. Jest po prostu mega wygodny. Troszeczkę gorzej jest w dolnym chwycie, dlatego że ta flara jest tutaj znikoma, to jest bardziej szosowy kokpit moim zdaniem znowu. Ja byłem przyzwyczajony do tego rozgięcia z kierownicy, o której Wam już opowiadałem, kierownicy Cadexa i tam leżało mi to perfekcyjnie, tutaj jest troszeczkę węziej, natomiast rekompensuje to absolutnie góra tego kokpitu i trzymanie tutaj w pozycji numer 2, czy w pozycji za klamki, czy tutaj w końcu w tej wypłaszczonej części, naprawdę jest to mega wygodny kokpit. O sztycu już Wam wspominałem, sztyca aerodynamiczna, no i do kompletu jest jeszcze siodło Selle. I tutaj też spore zaskoczenie, to jest Superflow SLR. Duże zaskoczenie, dlatego że ja dotychczas jeździłem tylko na siodłach Pro i ja pewnie do tego siodła Pro wrócę, ale to jest trochę taki game changer dla mnie, no bo okazuje się, że jednak istnieje jakieś inne siodełko oprócz siodełka Pro, które może być dla mnie wygodne. Więc bardzo fajnie czegoś znowu się dowiedziałem. No i ostatnim elementem tego roweru są koła Black Inka 34, koła dedykowane do
gravela z oferty Black Inka. Wysokość stożka 34 mm, szerokość wewnętrzna obręczy 25, taki dobry gravelowy standard. Natomiast no, na papierze nie wyglądało to zbyt optymistycznie. Jak ja zważyłem ten rower, wyszło około 8,5 kg. No i okazuje się, że te koła stanowią znaczną część tej wagi, no, w tym sensie, że ważą 1600 gramów i to dużo jak na koła, przynajmniej tak mi się wydawało. No, byłem po prostu przyzwyczajony do kół znacznie lżejszych, bo zarówno użytkowane przeze mnie wcześniej fary, jak i ostatnio użytkowane przeze mnie kadeksy, no, były po prostu zwyczajnie lżejsze i to prawie o 300 gramów. Więc ta różnica była dosyć spora. Natomiast to, jak te koła się prowadzą, jakie dają odczucia z jazdy, no to już jest zupełnie jakby inna historia i tutaj znowu mega duże zaskoczenie, bo koła super sztywne, bardzo fajnie się napędzają, mają bardzo dobre łożyska, tu zdaje się są też łożyska Ceramic Speeda i naprawdę toczą się mega fajnie, także po raz kolejny okazało się, że waga to nie wszystko. Ja się mega totalnie jaram tym rowerem, jak pewnie już zauważyliście, i opowiem Wam o takich moich pierwszych odczuciach z jazdy w kontekście tego, jakie mam doświadczenia, w kontekście tego, na jakich rowerach jeździłem. No to ten rower na pewno jest dużo bardziej dopracowany aerodynamicznie od wszystkiego, na czym jeździłem dotychczas. I mówię tutaj zarówno o rowerach gravelowych, jak i o rowerach szosowych. Naprawdę czuć po rozpędzeniu, jak ten rower tnie powietrze i to jest fantastyczne absolutnie uczucie. Dotychczas nie spodziewałem się, że jakby może się rower w ten sposób zachowywać. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o konstrukcję tego roweru i porównanie go do ostatniego użytkowanego przeze mnie rondziaka, znacznie większy sloping ramy. Wyprzedzenie widelca jest też nieznacznie większe, natomiast chainstay jest dokładnie taki sam jak w rondziaku. Natomiast rower prowadzi się zupełnie inaczej. Dużo pewniej w szybkich zjazdach, dużo precyzyjniej w szybkich zakrętach i to jest coś, na co na pewno warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście jazdy wyścigów. Tutaj na pewno będzie znacznie precyzyjniej, a precyzyjniej znaczy też bezpieczniej. W ostatnim odcinku podsumowującym rondziaka wspominałem Wam o tym, że rondziak mega fajnie przyspieszał. Ten rower nie tylko fantastycznie przyspiesza, ale też tą prędkość utrzymuje. I to jest totalny game changer w kontekście tego, jakie rowery użytkowałem do tej pory. Tutaj naprawdę po rozpędzeniu utrzymanie prędkości, no ma się takie wrażenie, że jest po prostu dużo łatwiejsze niż na rondziaku. Na pewno w trakcie użytkowania tego roweru będę go odkrywał i będę odkrywał jakby nowe jego możliwości, nowe cechy. Natomiast to tak na szybko, o czym chciałem się z Wami podzielić, no to właśnie przekazuję. Nie chciałbym opowiadać tylko o samych superlatywach, bo to nie jest tak, że mamy do czynienia z rowerem idealnym. Ideałów nie ma. Na pewno trzeba odnotować, że ten rower ma też minusy, albo może mieć minusy, w zależności od tego, w czyje ręce trafi i w jaki sposób będzie użytkowany. Jednym z nich, który można wskazać, no jest na pewno niewygoda na tym rowerze. Znaczy, ja nie uważam, żeby ten rower był przesadnie sztywny. Tam, gdzie on ma pracować, tam pracuje i to uważam, że jest nawet całkiem fajne. Bardzo dobrze oddaje energię, którą wkłada się w korby. Bardzo fajnie i precyzyjnie ten rower się prowadzi, więc jest dosyć sztywny. Natomiast takie poczucie komfortu subiektywne no na pewno jest zaburzone poprzez bardzo twardą aerodynamiczną sztycę. I tutaj faktycznie nie ma co się spodziewać, że będzie to rower wygodny, w tym kontekście, że naprawdę pod tyłkiem jest dosyć twardo. Twardo jest także na kokpicie, dlatego że mamy tutaj bardzo masywną główkę ramy i bardzo masywny widelec i to powoduje, że po prostu mamy tutaj do czynienia z dużą sztywnością. Kolejnym minusem może być brak standardu UDH w ramie. Oczywiście nie dla wszystkich będzie to minus. Dla mnie, jako wielbiciela napędów Shimano, no to nie był to szczególnie wielki problem, natomiast jeżeli ktoś chciałby do tak wypasionej fury wrzucić najnowszego Reda, no to niestety tego nie zrobi. Podobnie będzie z najnowszymi przerzutkami MTB od SRAMa, no a pewnie w niedalekiej przyszłości także z tymi niższymi grupami jak Force czy Rival, czy pewnie Apex. Również wkrótce pewnie te grupy pojawią się właśnie w standardzie UDH. Ten rower na ten moment nie jest przygotowany jeszcze na to, aby
ten najnowszy standard spełnić. Ja próbowałem podpytać w ProBikesie, jak wygląda sytuacja, czy producent zamierza tutaj dokonać jakichś modyfikacji i zmian, natomiast na ten moment ze strony producenta jeszcze nie ma żadnych deklaracji, więc no po prostu musimy czekać i cierpliwie obserwować rynek. No i tak, jeżeli chodzi o minusy, no to mógłbym jeszcze wskazać brak insertów na przednim widelcu, które tak bardzo lubię i tak często i ochoczo wykorzystywałem w bikepackingach. No tutaj ten rower tego nie ma, natomiast no nie jest to też rower nastawiony na to, żeby włóc się nim na bikepackingach. Natomiast no, trzeba odnotować, że na pewno jest to jakiś minus, przynajmniej w kontekście tych przyzwyczajeń moich, które posiadałem jeżdżąc na rondziaku. No i ostatni minus, który zauważyłem, nie jest to raczej kwestia samego roweru, co po prostu starych klamek od Force'a. Bardzo lubię trzymać taki chwyt, na którym zaciskam klamki także na dole i w tej pozycji niestety nie jestem w stanie zaciskać hamulce, dlatego że po prostu przycinam sobie palce. Oddalenie klamek powoduje, że nie sięgam moimi palcami do nich w dolnym chwycie, więc tutaj no, jest to pewnego rodzaju minus w sterowaniu, w prowadzeniu tego roweru jako całości, natomiast no, cecha po prostu starych klamek. Bardzo pewnie prowadzący się rower, zwłaszcza przy większych prędkościach. Bardzo, bardzo ładny rower. Dla mnie to jest rower, którego ja bym z katalogu nie kupił, czy nie wiem, ze zdjęcia. Natomiast na żywo ten prześwitujący karbon, czarne minimalistyczne lakierowanie z białym napisem. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie każdemu się spodoba i to też nie jest rower, który się ma każdemu podobać. Mi podoba się mega, ale tylko na żywo. Jakbym go, tak jak mówię, z katalogu bym go nie wybrał, ale na żywo podoba mi się bardzo. Moi drodzy, na pierwszy rzut to tyle. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o komentowaniu. No i zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki wkrótce na kanale. Tak jak obiecaliśmy, będzie się trochę więcej działo, więc śledźcie nas, obserwujcie, komentujcie. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia. Servus.